Jak myślisz, co to jest? No, widzę co to jest. Piasek. No tak, no to jest piasek, ale ten konkretny jest z Arabii Saudyjskiej przywieziony przez Kamena Rally Team. I zobaczcie, jak sobie nasi rajdowcy poradzili właśnie z takim piaskiem na pierwszym odcinku rajdu. Teraz temat dla fanów prawdziwej mocy. Zapomnijmy na chwilę o ograniczeniach, jakie obowiązują ciężarówki podczas rajdu Dakar. Cofnijmy się do lat 80., kiedy na pustyni rządziły potężne maszyny. Porozmawiajmy o tej bestii, którą Kamena Rally Team właśnie przemierza pustynię Arabii Saudyjskiej. I to dosłownie, Jan de Roy, legenda Dakaru, stwierdził, że ciężarówka z jednym silnikiem to za mało. No i tak narodził się DAF 3300 De Bull z 2 silnikami. 2 silniki, 2 skrzynie biegów, podwójny układ napędowy i ta maszyna miała blisko 800 koni mechanicznych mocy. Ale Janowi de Royowi wciąż było mało. I tu powstało jego kolejne dziecko, czyli Turbo Twin, który osiągnął już blisko 1200 koni mechanicznych. Wyobraźcie sobie to, rok 1988, pustynią pędzi Ari Vatanen w swoim Peugeotie 405 T16, absolutnej legendzie tamtych czasów. I nagle obok niego z prędkością 210 km na godzinę przelatuje ciężarówka de Roya. To jest ten słynny film, który krąży w sieci. Vatanen wyglądał, jakby stał w miejscu. De Roy nie ścigał się tylko z samochodami w swojej klasie. On realnie walczył o podium wśród samochodów osobowych. No niestety ta pogoń za prędkością miała też swoją mroczną stronę, bo w tym samym roku, 1988, no niestety wydarzył się wypadek i to tragiczny, Turbo Twin, zginął jeden z mechaników. I to był moment zwrotny, bo federacja zrozumiała, że ciężarówki stały się zbyt szybkie, a jazda nimi po pustyni zbyt niebezpieczna. Wykluczono je z rajdu na rok, a gdy już wróciły, wprowadzono surowe limity prędkości. No tak, i dzisiaj ciężarówki mają kagańce do 140 km na godzinę, ale legenda de Roya, de Bulla, no dalej jest żywa. Człowieka, który chciał latać po piasku rajdu Dakar. Ale zobaczmy, jak z tym wszystkim, jak z nowymi zasadami radzi sobie Kamena Rally Team. No bo dużo się pozmieniało. Spójrzmy na tabelę. Kamena Rally Team zajmuje 18 miejsce ze stratą już 147 punktów do lidera, ale wśród ciężarówek cały czas prowadzi. A teraz przenieśmy się do Arabii Saudyjskiej i posłuchajmy, co wydarzyło się podczas odcinka pierwszego i skąd ta strata do lidera. Koniec stage'u pierwszego, jesteśmy na mecie. No dużo by opowiadać, mieliśmy parę takich przygód. Zaczęło się od mojego kasku, który no nie zadziałał. Szybko z Adamem zamieniliśmy się, żeby Darek z Adamem mogli mi dyktować. No głównie Darek i Adam mi podpowiada, więc to jest taka najważniejsza funkcja. W moim kasku po prostu ja nic nie słyszałem, więc Adam siedział cicho i głucho. Jak nigdy. Ale pewnie mi się podobało, zaraz wam opowie. Tak, następnie na kolejnym odcinku mieliśmy mały taki problem, bo wężyk od powietrza, od dopuszczania i spuszczania powietrza w przednich kołach, to jest taki system specjalny, tutaj widać go, urwał się wężyk, właściwie przetarł i zeszło nam powietrze z przednich kół. Na szczęście w miarę szybko się zorientowałem, udało nam się zjechać, zlokalizować usterkę. No, dopompowaliśmy koła, odłączyliśmy cały system i już po prostu na napompowanych kołach bez możliwości zmiany ciśnienia w nich jechaliśmy dalej, ale no nie sprawiło nam to jakiegoś wielkiego problemu. No także, a jazda spoko, bardzo fajnie, wiadomo męcząco, 30 ponad stopni na dworze, więc w kabinie mamy pewnie około 50, ale mamy wiatraczki, no jest dobrze, nieźle. Oprócz tej awarii z kołami mieliśmy jeszcze jedną przygodę. Mamy takie urządzenie, które pomaga nam cały czas trzymać te tabelki w ryzach. Po prostu zgasło, ale na szczęście mamy repeater po stronie Tomka, więc jakoś na jednym urządzeniu dojechaliśmy do końca odcinka, później udało się to naprawić. Jeszcze z takich przygód na trasie jedna ciężarówka zablokowała nam przejazd, musieliśmy sobie znaleźć inny, a to był akurat teren taki bardzo górzysty, więc też całkiem fajne wyzwanie. Przepiękne widoki,
przepiękny jest ten Dakar. Ten pierwszy dzień już pokazuje, że nasze oczy się na pewno nacieszą. Bardzo nam się podoba. Tempa są narzucane, więc tutaj nie jesteśmy w stanie nic zmienić, ale w przypadkach takich jak problemy czy z nawigacją, czy z tymi kołami, wtedy nadganiamy, więc są momenty, gdzie już ten maksymalną prędkość łapiemy, czyli 120 km na godzinę i wtedy już jest naprawdę szybko w tej ciężarówce. No i myślę, że przed nami kolejne trudne dni. Jeszcze na dodatek dodam to, że przed chwileczką potwierdzałem wyniki. Z wyników nieoficjalnych jesteśmy na drugim miejscu w klasyfikacji ciężarówek. Sądzę, że zrobiliśmy kilka małych błędów. No, chyba najwięcej zabrało nam to zrzucenie powietrza z kół, bo musieliśmy zjechać, naprawić tą usterkę i dopiero ruszyć. Więc myślę, że kolejne dni poprawimy wszystko i będzie już tylko lepiej. No ja się cieszę, że nie złapaliśmy kapcia, bo to by dopiero się skończyło dla nas bardzo negatywnie. No, także fajnie, że felga nie spadła, opona nie spadła z felgi, także to jest plus dla nas bardzo duży, że szybko to szło usunąć. A powiem szczerze, że po pewnym momencie, jak wjechaliśmy w skały, to myślałem, że jesteśmy na trialu. Po prostu takie były skały, tak było wąsko, że naprawdę, że ten samochód to wytrzymał, bo to jest raczej była trasa pod takie auta do 3,5 tony, nie na takie duże. Nie wiem, jak za nami jechał Mercedes 6x6 i powiem naprawdę, byłem pełen szacunku dla niego, jak dawał kłopradę, nie? No a ogólnie było fajnie. Krystian, pokażmy naszym widzom coś ciekawego. To jest typowy papierowy roadbook, którym zespół Kamena posługiwała się na rajdzie Baja Carpatia. No on wygląda już troszeczkę na zużyty, można tak powiedzieć. Na pewno jest zabrudzony, widać, że rajd nie był prosty. To nie są łatwe warunki. Tak jest. I jest to zwykły papierowy roadbook, którym zespoły posługują się na typowych rajdach. No ale w pierwszym odcinku powiedzieliśmy coś o tych roadbookach. No i delikatnie minąłem się z prawdą. No tak, Kamena na Dakarze używa także papierowego roadbooka, ale różni się on troszeczkę od tego, który trzymam w ręku. Prawda? I nawigowanie jest też mocno oparte o system nawigacji zamieszczony w samochodzie, o którym wspominaliśmy. Dokładnie. W takim razie zobaczmy, co Karol powie o roadbooku, który Dakar udostępnia zawodnikom. A tam na pewno jest wiele ciekawych informacji. Mamy tutaj taki typowy roadbook, jaki drużyna dostaje tuż przed startem, według którego zaraz po wyjeździe z biwaku musi się kierować tak zwaną dojazdówką zgodnie z przepisami ruchu drogowego do startu na etap, czyli do tak zwanego odcinka specjalnego i tak jak tutaj widzicie, na 48 km 210 metrów zaczyna się punkt kontrolny startowy do pierwszego etapu, w tym przypadku do prologu. Widzicie tutaj 4 klasy H1, H2, H3, H4. Każda z nich ma teoretycznie inną średnią prędkość całego odcinka. Zawodnicy mogli dopasować sobie grupę do swoich możliwości samochodu, czyli jeżeli masz wolniejszy, klasyczny samochód, możesz sobie wybrać H1, jeżeli samochód masz mocniejszy, możesz w H4 jechać. Nieważne w tym momencie jest, z jaką prędkością jedziesz, czy do której grupy należysz. Ważne jest, jak precyzyjnie wstrzelisz się w tą średnią prędkość. I teraz od tego miejsca, od punktu kontrolnego do następnego zawodnik z H4 powinien przejechać średnią prędkością 35 km na godzinę. Dojeżdżamy do kolejnej przeszkody, która się pojawiła na 48 km o 870 metrów, 30 metrów cały czas, ale już od tego miejsca, jak widzicie, od tego miejsca zawodnicy muszą mieć średnią prędkość 75 km na godzinę, czyli to się zmienia. Następna przeszkoda, proszę uprzejmie, H4, 65 km na godzinę. I na tym polega złożoność tego rajdu, że ta prędkość się zmienia. Bardzo ważne jest, jak przyspieszasz, kiedy hamujesz i jak szybko osiągasz prędkość średnią docelową. Oczywiście moglibyśmy pomyśleć sobie, no dobra, no to teraz po punkcie kontrolnym grzeję ile się da, a przed następnym czekam, żeby prędkość mi spadła średnia do takiej, która jest oczekiwana. Teoretycznie byłaby to strategia, która mogłaby przynieść korzyści, gdyby nie fakt, że między punktami, a zawodnicy nie wiedzą, w których miejscach umieszczone są tak zwane takie tajemnicze punkty kontrolne.
Czyli zawodnik nie wie, w którym miejscu się mierzy jego prędkość dodatkowo. Takich punktów jest kilka. No i w tym momencie, jeżeli przejechałeś cały odcinek na pełnym gazie, a przed metą czy przed pomiarem czekasz, żeby się zbić średnią prędkość, może się okazać, że już załapałeś tyle punktów karnych, że spadasz bardzo daleko w klasyfikacji. A tutaj już meta i odcinek specjalny kończy się. Pozostaje tak zwana dojazdówka. Tutaj już czas nie jest mierzony. Drużyna ma tylko jakiś margines czasu na to, żeby dojechać do biwaku. Jak widzicie, roadbook z rajdu Dakar delikatnie różni się od tego, którego używają na co dzień. Ale to nie koniec informacji, jakie mamy z Arabii Saudyjskiej. Mamy dla Was jeszcze fajny materiał, żebyście zobaczyli, jak wygląda codzienność w kampie podczas takiego rajdu. Kamena Rally Team wyruszyła na kolejny odcinek, na którym będzie starała się zająć jak najlepsze miejsce, a my tu w strefie serwisowej Deroya składamy obóz, pakujemy wszystko do ciężarówek i ruszamy kolejne kilometry zrobić do następnego biwaku, aby przed ich powrotem zdążyć się rozbić, przygotować strefę, no i przede wszystkim być przygotowanym na ewentualne serwisy, naprawy i tym podobne rzeczy. W Dakarze już na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć, kto z jakim budżetem tu przyjeżdża. Są wielkie teamy z kilkoma ciężarówkami części, zabierające mnóstwo mechaników, specjalizujących się czy to w elektronice, czy w elektryce, czy właśnie w czysto pracy mechanicznej. Często nawet do kół jest osobny człowiek. Są też teamy takie jak ten za mną, załoga numeru 905, gdzie wszystkie części, które mogą ze sobą zabrać, wiozą przez całą trasę. Cały ich dobytek to jeden namiot, stary Mercedes Unimog i wielka wiara w to, że uda im się dokończyć najtrudniejszy rajd świata. Browara lepiej, żebym... Gorąco było? Gorąco było. 50 stopni prawie, tak jak patrzyłem na prognozę, a jeszcze w 40-letnim DAF-ie to już w ogóle, co? Ale jest to sama przyjemność, tam temperatura kiedyś się jeździło bez klimy i było fajnie, nie? No, 40 lat temu na pewno. Te wentylatorki z heli coś w ogóle dają? Kiedyś było wszystko szmatki. Upapany człowiek był po parch, bo ciągle coś się urwało albo tego, nawet się nie przebierał, tylko jechał na PSK, ładował się i z powrotem wracał i zadowolony, że w ogóle dojechał do celu, nie? Ale kurzu w środku w kabinie sporo. Co Sporo, bo tak zaciąga akurat tamten przez dach troszkę i troszkę przez okna. I wszystko pokryte grubą warstwą. Nie, no bo to na bieżąco się wszystko wywiewa, jak otwarte okna są. Darek pilnuje, to zamyka okna cały czas, żeby się nie kurzyło. Fizycznie wyczerpani? Zaraz. Nie ma tragedii. Myślę, że te dłuższe odcinki, takie po 600 km, to tam będzie pewnie bardziej intensywnie. Nie, jest spoko, ale jest ciepło. To trzeba przyznać, że jest cieplej niż u nas. No, rzeczywiście. Tyle o odcinku pierwszym. Przejdźmy więc do drugiego odcinka rajdu Dakar. Dzisiaj Kamena Rally Team opuściła jej bazę w Janbu i ruszyła do Alula. Przed nimi 500 km trasy, w tym 300 km odcinków specjalnych. Mamy dla Was coś jeszcze wyjątkowego, czyli konkurs. A zasady jego są bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego lepsze dla kierowcy są ciężarówki, które mają wysunięty silnik przed kabinę. A odpowiedź znajdziecie w jednym z naszych odcinków. Jeśli znajdziecie odpowiedź i będziecie jej pewni, napiszcie ją w komentarzu pod tym filmem na naszym kanale YouTube.
a o wygranej decyduje nie tylko prawidłowa odpowiedź, ale też najlepsze jej uzasadnienie. A wygrać możecie kosmetyki samochodowe marki Technik. A relacja z tego, jak przebiegła trasa Kamiennej Rally Team i które miejsce zajmują w klasyfikacji generalnej, dowiemy się jutro. Dokładnie. I tradycyjnie widzimy się codziennie o 19:00 w relacji z rajdu Dakar 2026. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia.